Witam Was z serca Borów Tucholskich, gdzie marzenia zamieniam w rzeczywistość. Dzisiejsze powitanie jest takie trochę nietypowe, bo jak widzicie jest ciemno. Nie będę dzisiaj robiła relacji z tego, co robimy w Zróżanej Zagrodzie na polu, tylko zaproszę Was do naszego domku marzeń, a w zasadzie do kuchni w domku marzeń, gdzie będziemy piekli rogaliki z konfiturą różaną, oczywiście od Różanej Zagrody, no bo jakżeby inaczej. Te rogaliki są banalnie proste i przepyszne. Jestem absolutnie przekonana, że rogaliki takie z aromatem lata, podane podczas na przykład świątecznego podwieczorku na pewno sprawią Wam ogromną przyjemność. A teraz zapraszam Was do naszej kuchni, do domku marzeń. Będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda w środku. No i zobaczcie, jesteśmy w naszej kuchni, w domku marzeń. Tutaj od razu się pochwalę, że wszystkie elementy, całe wykończenie i w ogromnej większości ten domek został zbudowany przez Waldka. Wszystkie najmniejsze nawet detale, jak elementy drewniane, ten wspaniały żerandol, wszystko to dzieło Waldka. Nasz domek ogrzewamy kozą. Naprawdę jest ona absolutnie wystarczająca do ogrzania tego domku. Daje duże uczucie przytulności i jest naprawdę cieplutko i przyjemnie. Także jakbyście mieli ochotę spędzić na przykład weekend w domku marzeń, aby oderwać się od zgiełku miasta, odpocząć trochę, zaczerpnąć oddechu i spokoju, to zapraszamy do nas. Domek otwarty jest całorocznie. No, ale mieliśmy robić rogaliki, więc przechodzę teraz do przepisu rogalikowego. Przepis na rogaliki jest naprawdę banalnie prosty. Są to tylko 3 składniki: mąka, twaróg i masło w takich samych proporcjach. Ponieważ ja chcę zrobić niewielką ilość rogalików, do zrobienia ciasta użyję 200 g masła, 200 g twarogu i 200 g mąki. No i oczywiście do nadzienia użyję naszą konfiturę z płatków róży, niezwykle aromatyczną i bardzo słodką. No to przystępujemy do wykonania ciasta. Tak jak powiedziałam, proporcje są równe i teraz zagniotę ciasto. Masło połączę z twarogiem i z mąką. Mąkę przesieję przez sito, też 200 g, czyli 200 g twarogu, 200 g masła i 200 g mąki. I zagniatam. Ja do swojego ciasta nie dodaję proszku do pieczenia, bo Waldek nie lubi, a rogaliki, jeśli chodzi o to ciasto, wychodzą również doskonałe bez proszku. Jeżeli chcecie, to możecie dodać proszek do pieczenia na tą ilość produktów pół łyżeczki. Wtedy rogaliki może troszeczkę będą bardziej wyrośnięte, bardziej pulchne. Jeśli ciasto Wam nie będzie chciało się zagnieść, będzie suche, jest to zależne od twarogu, czasami jest taki też dosyć suchy, wówczas możecie dodać trochę śmietany kwaśnej albo jogurtu, ale nie za dużo, tak żeby Wam się ładnie połączyły składniki, ale ciasto niezbyt przyklejało do rąk. Zobaczcie, zagniecenie tego ciasta zajęło mi dosłownie 2 minuty. Mamy gotowe ciasto i teraz możemy przystąpić do formowania rogalików. Ja lubię, żeby moje rogaliki były nieduże, takie 1 na 1,2 kęsy. Ale jak chcecie, to możecie sobie zrobić większe. Wszystko zależy od tego, jak duży placek sobie rozwałkujecie. Troję go w trójkąty i teraz będziemy nakładać konfiturę z płatków róży. Konfitura moja jest konfiturą gotowaną według takiej starej receptury
i jest w niej trochę takiego syropku, więc odsączę ją sobie na siteczku. Teraz nałożę płatki na każdy trójkącik. W międzyczasie, jak będę przygotowywać rogaliki, nastawię piekarnik na 180 stopni, żeby był gotowy, kiedy będę za chwilę wkładać rogaliki do pieca. No i rogaliki zawijamy. Nie martwcie się, jeśli Wam coś troszeczkę wycieknie albo pęknie rogalik. W piecu ta konfitura się świetnie skarmelizuje i nie zaszkodzi to naszemu wypiekowi. Gotowe rogaliki wędrują teraz do piekarnika. Do piekarnika nagrzanego na 180 stopni. Piekę je około 20-25 minut. Tak naprawdę trochę piekę je na oko. Jak są już rumiane, złote, to wtedy uważam, że są gotowe. Jak zauważyliście, z tej porcji produktów, czyli 200 g mąki, 200 g twarogu i masła, udało się zrobić jedną taką dużą blaszkę rogalików. No i zamykamy, niech się piecze. Nasze rogaliki się pieką. Jeszcze potrzebują jakieś 15-20 minut do tego, żeby były gotowe do wyjęcia, a w międzyczasie możemy przygotować lukier różany. Został nam syrop po odsączeniu płatków, do którego dodajemy cukier puder w takiej ilości, żeby wyszedł nam dosyć gęsty lukier i ucieramy. Możemy dodać również cytrynę do naszego lukru, wówczas lukier będzie miał taką kwaskową nutę. Ja swój lukier robię tylko z syropu i cukru pudru. Zauważyliście pewnie, że do samego ciasta nie dajemy żadnego cukru. Jest tam tylko mąka, twaróg i masło, a zatem cała słodycz będzie pochodziła od różanego nadzienia i różanego lukru, który również będzie miał różowy kolor. Mój lukier praktycznie jest gotowy. Czekam, aż rogaliki się upieką, ostygną i wtedy dopiero będę je lukrować. Rogaliki są już upieczone. Zobaczcie, jakie rumiane i gotowe do tego, żeby je zjeść. Ale zanim to zrobimy, posmarujemy je lukrem. Żeby lukier nam nie spływał, musimy poczekać, aż ostygną i dopiero takie chłodne rogaliki pokryjemy naszą lukrową, różową masą. Nasze rogaliki są gotowe. Pięknie pachną. Mam nadzieję, że równie dobrze smakują. Zachęcam Was do zrobienia tychże bardzo prostych i bardzo smacznych rogalików. Podzielcie się ze mną swoimi uwagami. Mam nadzieję, że ktoś się zdecyduje, żeby je upiec. To wszystko na dzisiaj. Mówiła do Was Aneta z Różanej Zagrody. Pa, pa!